Dzień dobry. Dziś bardzo wyjątkowy odcinek. Po raz pierwszy przejrzymy prasę, a dokładnie magazyn Film z 1986 roku. Tak wygląda czasopismo sprzed ponad 3 dekad. Taką gazetę dziś nie jest łatwo zdobyć. Zobaczymy, jaką recenzję słynnego filmu Terminator z 1984 roku Jamesa Camerona stworzyła Elżbieta Dolińska 33 lata temu. Jest to numer 48 z 30 listopada 1986 roku. Papier przypomina w dotyku i wyglądu gazetę. Jest bardzo delikatny i podatny na rwanie. Niewiele w nim opisanych filmów, które znam. Te lata kinematografii to nie moje lata. Tutaj jako ciekawostkę zobaczcie plakat z tamtych lat filmu Nieśmiertelny. W owym czasie nie było jeszcze polskiego tłumaczenia i w opisie posługiwano się oryginalnym tytułem Highlander. Ale nas interesuje mały fragment na stronie 10. Recenzja Terminatora opatrzona tytułem Wideo na świecie. Tytuł jest prawidłowy, Terminator. Chociaż to dziwne, bo w tamtym okresie utarła się polska nazwa Elektroniczny Morderca. W pierwszej części chodziło o ostateczną bitwę w czasach teraźniejszych, w której miało dojść do zgładzenia T-800 i zapobieżenia zabicia Sary Connor. W recenzji autorka wyraźnie zaznaczyła, że systemy obronne porozumiały się w celu zniszczenia Ziemi. W filmie mowa jest tylko o jednym systemie – Skynet. Z kim walczycie? Z komputerowym systemem obrony, zbudowanym dla NORAD-u przez firmę Cyberdyn Systems. Spójrzmy, co jest napisane w dalszej części artykułu. Czytamy, że za pomocą jedynego prototypu maszyny czasu do współczesności przenosi się Kyle i Terminator. W filmie nie ma za dużo mowy o maszynie czasu, ale faktycznie w scenie na komisariacie Kyle mówi, że po jego wysłaniu w przeszłość maszyna została zniszczona, aby nikt już nikogo nie wysłał. Także wychodzi na to, że był to jedyny egzemplarz. Terminator już przeszedł. Connor wysłał mnie w ślad za nim, a potem wszystko zniszczyli. To jak pan wróci? Nie wrócę. Nikt nie wróci. Na końcu opisu czytamy, że maszyny dokonały rachunku i wyszło, że nie uda im się wygrać, dopóki nie zgładzą Johna Connora, a właściwie jego matki, zanim go urodziła. Faktycznie, maszyny musiały dokonać takiego rachunku, chociaż na filmie nie było to tak jasno powiedziane. Ludzkość dokonała już takich kroków, że maszyny były na straconej pozycji i wiedziały, że przegrają wojnę. Wtedy wysłały w przeszłość Terminatora T-800, no i właściwie mogły dokonać takiego rachunku, także autorka recenzji oczywiście miała rację. Po tym krótkim opisie filmu mamy właściwą recenzję i muszę powiedzieć, że w pełni się z nią zgadzam. Mowa jest o dramaturgii, która budowana jest przez odpowiednie dozowanie informacji na temat wprowadzanych bohaterów. Prawda o przyszłej wojnie nuklearnej odsłaniana jest powoli, aby widz nie doznał szoku. Terminatory to aparaty szpiegowskie. Pół ludzie, pół maszyny. W końcu to nie takie łatwe przekazać informacje o tym, że cały świat, który ludzie znają, legnie w gruzach. Wybuchła wojna jądrowa. To będzie za kilka lat. Zatem te informacje reżyser musiał odpowiednio odbiorcy przedstawiać. Autorka recenzji ostateczną konfrontację Kyla, Sary i Terminatora porównała do średniowiecznego turnieju. Turnieje rycerskie w średniowieczu były okazją, by rycerze mogli sprawdzić swoje umiejętności walki. W tym wypadku nie obowiązywały żadne reguły. Interesujące porównanie i mi się ono podoba. Można powiedzieć, że współczesne Los Angeles było areną dla walczących wojowników Kyla i modelu Terminatora T-800. Ciekawe jest także wskazanie strony psychologicznej filmu. Ja zgodzę się, że psychologia postaci musiała być tutaj naprawdę dobrze przemyślana i przedstawiona. Sarah Connor to zwyczajna młoda dziewczyna, która dowiaduje się, jak ważną dla ludzkości jest osobą. Dla człowieka byłoby to zbyt wiele otrzymać takie informacje i jeszcze w nie uwierzyć w tak krótkim czasie. Myślę, że wszyscy, którzy znają Terminatora, zgodzą się, że Linda Hamilton naprawdę przekonała widzów do tej postaci. Zdecydowanie ostatni akapit podoba mi się najbardziej. Mowa w nim o refleksjach, które przychodzą po seansie filmu. Podane jest słowo wyjściowe dla określenia Terminator i brzmi ono termin, czyli kres, koniec. James Cameron chciał pokazać szczyt możliwości technicznej, który jest jednocześnie kresem ludzkości. Oto twór ludzki, dziecko człowieka,
obraca się przeciw swojemu stwórcy. Podkreślane są także emocje, które towarzyszą człowiekowi, nie maszynie, i to one stanowią o wyższości człowieka nad technologią. Cameron w niejednej scenie pokazywał załamanie bohaterów, zwątpienie, nienawiść czy miłość. Co ciekawe, kwestie uczuć były o wiele bardziej poruszane w Terminatorze 2 z 1991 roku. Autorka opisu nie traktuje Terminatora jako maszyny doskonalszej niż człowiek, pomimo że jest ona odporna na obrażenia. Ta maszyna jest zaprogramowana na konkretne zadanie, jest w pewien sposób ograniczona i daleka od człowieka, który potrafi być nieprzewidywalny. Terminator może być jedynie uczniem człowieka. Pani Dolińska miała rację. Model T-800 umiał się uczyć, ale mimo wszystko miał pewne ograniczenia. Musiał wykonać swój cel, nie mógł się wycofać. Dzisiejsze czasy, w których mamy do czynienia ze sztuczną inteligencją, stawiają wiele pytań. Między innymi, czy sztuczna inteligencja będzie na tyle inteligentna, że nie będzie poruszać się w obrębie wyznaczonego przez człowieka programu. W 1986 roku powstała właśnie taka recenzja filmu Terminator z 1984 roku. Pamiętajcie, że w tamtym okresie nie było informacji na temat kolejnych części rozwijających temat słynnego Terminatora, a nawet nie było informacji o kontynuacji Terminator 2 Dzień Sądu. Ja cieszę się, że udało mi się zdobyć magazyn film z tamtego okresu zachowany w tak ładnym stanie. Myślę, że dla niejednego fana byłaby to niezwykła gratka posiadać takie czasopismo. W kolejnych odcinkach chciałbym zaprezentować Wam inne treści z okresu premier Terminatora 1 czy Terminatora 2 w różnych magazynach, czasopismach, gazetach z tamtego okresu. Także śledźcie mój kanał, no i widzimy się w kolejnych odcinkach i pamiętajcie, że w tym roku jest premiera kolejnego Terminatora.